Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Jak słyszycie, głos mam dzisiaj nieźle przepity, ale to tak naprawdę nie z przepicia, ale z tego, że przez weekend byłem na PGA, gdzie było mega głośno. Akurat mieliśmy stoisko koło Rockstara, które po prostu przegięło pałę, jeżeli chodzi o głośność ich stoiska, i będąc nawet obok siebie trzeba było drzeć japę, żeby się usłyszeć, i to była w ogóle masakra. Ja współczuję wszystkim, którzy tam byli cały dzień w tym hałasie, bo naprawdę można było dostać sporego uszczerbku na słuchu. Natomiast no ja tam byłem, powiedzmy, często, ale nie cały czas. Tak? Ja byłem akurat na Bandai Namco. Dobra. Chyba najważniejszą informacją w zeszłym tygodniu, oprócz oczywiście PGA, był film Konopskiego. Jeżeli Was nie interesuje moje zdanie tutaj, to możecie pominąć. W opisie macie czasówkę. Tym razem czasówkę zrobiłem sam, także dziękuję serdecznie widzom za robienie tych czasówek do tej pory. Ale w tym odcinku musiałem zrobić sam. Jak słyszycie, jeszcze nadal mam kaszel i tak naprawdę ten kaszel mam jeszcze trochę gorszy po powrocie z PGA i jakoś tak to właśnie źle się dzieje. W każdym razie, wracając do tej czasówki, Eleven ORMG 5919 zawsze robi te czasówki. Dziękuję Ci serdecznie, nigdy nie doceniam, ale zawsze to serduszko daję i przypinam Twój post zawsze na górze. Także dzisiaj jesteś zwolniona z robienia tego. W każdym razie, film Konopskiego, który wczoraj żeśmy oglądali wieczorem z żoną, to zaraz do tego wrócę. Wiele osób uważa, że ten film nie pokazał zbyt wiele nowego. Podejrzewam, że wiele osób chciało krwi, a tak nie do końca to dla nich wyszło, ale wydaje mi się, że trzeba bardziej globalnie patrzeć na ten film, a nie czy pojawili się nowi twórcy, których trzeba zgnoić, czy też nie. Bo film Wardęgi, można powiedzieć, że był bardzo taki, bardziej może skompresowany, ale głównie przeznaczony dla youtuberów. On zapowiadając, nie wiem, czy to wyszło intencjonalnie, może nie, a może tak, nie wiem. Zapowiadając, że ten film, który będzie od Konopskiego, będzie o wiele bardziej mocny, że tak powiem, sprawił to, że wszyscy mówili o filmie Wardęgi. Oczywiście wszyscy, którzy oglądają do YouTube'a, ale do osób, które z YouTube'em niezbyt są za pan brat, to głównie mówię na przykład tutaj do rodziców tych dzieciaków. To nie docierało, bądź oglądali to szczątkowo, ale zapowiedź tego filmu Konopskiego i zrobienie wokół tego szumu sprawiło, że myślę, że wielu rodziców tych dzieciaków, zachęcone plotkami, które krążyły tu i tam, ten film po prostu obejrzało. I myślę, że Konopski troszkę sobie zdawał z tego sprawę, że będą oglądać rodzice, dlatego jest tam ten duży fragment o tej całej grupie, która wydawała te zeszyciki, długopisy, inne pierdoły. Zresztą sam powiedział, że jest to skierowane do rodziców. Także wydźwięk tego filmu był taki, że to poszło szerzej. Nie tylko do YouTube'owej braci, że tak powiem, ale szerzej do ludzi, którzy tak naprawdę często z YouTube'em nie mają zbyt wiele wspólnego. I to spowodowało, że większy zasięg miał ten film wśród osób, które nie do końca z YouTube'em mają styczność, bądź oglądają bardzo nieregularnie. No słuchajcie, nawet moja żona to obejrzała, także naprawdę moich filmów ona nie oglądała film Konopskiego i oglądaliśmy pierwszy raz w życiu oglądaliśmy film YouTube'owy na telewizorze, bo zawsze ona nie ogląda, ja oglądam na komputerze, oglądaliśmy na telewizorze. Także sama historia tutaj, one musiały się w pewien sposób pokrywać, bo to są osobni twórcy, tak? Robili każdy z nich i pewnie dlatego też, że dla wielu osób ten film Konopskiego będzie pierwszym zetknięciem z całą tą historią, szczególnie właśnie dla rodziców, dlatego on jeszcze raz powtórzył te, wydaje mi się, informacje, które już było wiadomo, po to, żeby mieć pełny obraz tego, a nie było to rozdzielone na dwa filmy, z tego względu, że nie każdemu by się chciało szukać. I wiem, że możecie powiedzieć, no jak szukać, bo to najpopularniejsze. Wiem, jak to jest. Znam na przykład moich rodziców, im by się nie chciało szukać. Także szerzej to dotarło do ludzi i bardzo dobrze. Natomiast jednym, wydaje mi się, też z ważnych
aspektów tego filmu jest też to, że miejmy nadzieję, że zachęci to inne poszkodowane do tego, aby nie bać się i upublicznić kolejne informacje, które będą dyskredytowały kolejnych twórców. I tak jak mówiłem poprzednio, to dopiero początek i myślę, że te dziewczyny, chłopaki, różnie to może być, nie? To zaczną po prostu coraz częściej wypuszczać te informacje, chociażby do Konopskiego, bo Konopski też tutaj pokazał jedną rzecz. Wardęga został pozwany i Konopski, może to było właśnie po to, żeby on nie wypuszczał tego filmu, żeby się przestraszył, ale on się nie przestraszył, pomimo tego, że tamten jeden z typów chciał go pozwać, wypuścił film, stwierdził, że jeżeli tak, no to pozwij mnie. I może to właśnie ta odwaga i sprawi, że właśnie więcej ludzi też będzie miało odwagę, żeby szerzej o tym mówić i wspomnieć całą tą historię swoją, związaną z jakimś tam youtuberem. Także powiem Wam, że ciekawa rzecz, ja sobie to obejrzałem. Mam wrażenie, ja mam nadzieję, że zostanie to, że to nie zostanie pozostawione same sobie. Oczywiście tutaj też włączył się rząd. Akurat tak się stało, że to przed wyborami, więc każdy chce sobie te kilka punkcików doliczyć, bo jak to będzie brzmiało, że rozbiliśmy gang pedofili działających na internecie od 10 lat. Szkoda, że tak późno, bo jednak były sygnały, że to się dzieje wcześniej, ale oczywiście teraz każdy chce się podczepić pod to, bo wiadomo, bo mogą w sondażach słupki skoczyć, tak? Ale nieważne to, nie patrzmy na to, czy skoczą słupki, czy nie, ale na to, że zaczęło się to od prostego filmu Wardęgi, a mamy aktualnie taką zakrojoną na szeroką skalę całą akcję związaną z rozbiciem tej całej szajki minecraftowców i tak jak mówię, wiele osób jeszcze myślę, że wypłynie i myślę, że i Konopski, i Wardęga jeszcze kilka filmów przygotują, zwłaszcza, że prawdopodobnie po filmie Konopskiego więcej poszkodowanych będzie wysyłało dowody. Oczywiście to trwa, bo to trzeba wiadomo zweryfikować i tak dalej i prawdopodobnie więcej tych informacji się pojawi. Co natomiast do tego głównego typa, tego Stu, nie wiem jak to jest, bo on podobno siedzi w Anglii, nie wiem czy to tam można ekstradycję, jeżeli byłby wyrok, czy jak. Na razie jeszcze nie ma żadnego wyroku, więc na razie może on czuć się bezpieczny, ale podejrzewam, że każdemu z nich dupa płonie i tak naprawdę jeżeli chodzi o działalność w internecie, są już spaleni, tak? To jest tak, że nikt nie będzie chciał mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy są podejrzani o pedofilię, tak naprawdę popartą dowodami, tak? To raczej jest sytuacja taka, że nikt nie będzie chciał reklamować czegokolwiek, tak? Związanego z taką, przepraszam, nadal mam niesamowicie, ten kaszel mi wrócił. Nikt nie będzie chciał współpracować z takimi ludźmi, to jest jak najbardziej naturalne. Dobra, tyle jeżeli chodzi o mój komentarz, natomiast teraz zajmijmy się kolejną najważniejszą rzeczą w ostatnim tygodniu, czyli PGA. Byłem na PGA sobota, niedziela, mieliśmy 3 aż wystąpienia, słuchajcie, na PGA. Na głównej scenie mieliśmy podcast, najpierw mieliśmy podcast o krokach milowych w grach wideo, ale niestety podcast był za krótki, żeby z wszystkim się zmieścić, ale rozmawiało się świetnie. Wyciągaliśmy ludzi z widowni oczywiście, żeby z nami pogadali. Mieliśmy różne gadżety do rozdania. Potem mieliśmy, zaraz po podcaście, mieliśmy taką materiał o Armored Core, ostatnim, o 6, gdzie rozmawialiśmy o mechanikach i o samej grze. A w niedzielę mieliśmy drugą część podcastu, pod tym kiedyś to było. I był konkurs, koszmarny konkurs, który ja pisałem koszmarne pytania i tak naprawdę z moich wszystkich pytań tylko jeden człowiek odpowiedział na 3, nawet nikt z publiczności nie znał odpowiedzi, jest mi wstyd, ale nagroda była zacna za to. Może dlatego, że nagroda była zacna, to te pytania były trudne, bo była to figurka z kolekcjonerki Cyberpunka ufundowana przez CD Projekt. W każdym razie było śmiesznie. Ja postaram się ze swojej strony przynajmniej wersję tych podcastów wideo dla Was zdobyć i upublicznię je na YouTubie. Także ci, co nie byli na PGA, będą mogli oczywiście
je sobie zobaczyć. No PGA to też dla mnie możliwość spotkania się z Wami, setki foteczek, przebijania piątek, nawet wymienienia tych kilku zdań. Bardzo miło mi było, że nadal gdzieś tam jeszcze są ludzie, którzy mnie oglądają, bardzo miło. Fajnie było Was wszystkich spotkać, pogadać. Dla mnie to jest też sposobność do spotkania się z moimi znajomymi, których bardzo często widzę raz do roku, albo i nawet rzadziej. Odnowić stare znajomości, spotkać ludzi, z którymi bardzo często jedynie rozmawiam poprzez maile. A tak była szansa spotkać się ponownie z twarzą twarz, także chociażby z polskim oddziałem Ubisoftu, z Cenegą, no, mnóstwem ludzi, oczywiście z ludźmi z Xboxa, bo jakby to mogło być inaczej, z Aleksandrem z 11-Bit Studio pozdrawiam, wszystkich oczywiście serdecznie pozdrawiam, Krzysiem z CD Action, bardzo fajnie było się spotkać i wspólnie jakoś tam przemierzać te targi. PGA to też gry, ale zanim opowiem o grach, jeszcze jedna ciekawa wiadomość, ponieważ obok targów PGA, niestety nic Wam nie mogę pokazać z targów PGA, bo tak naprawdę zrobiłem tylko jedną fotkę. Postanowiłem, że nie będę robił, bo i tak nikogo to nie... Jak ktoś nie był, to go to nie interesuje, a jak był, to wszystko wie. W każdym razie zrobiłem filmy czegoś innego i zaraz zobaczycie. Obok targów PGA były targi motoryzacyjne w drugiej sali i postanowiłem się tam udać, bo to były targi motoryzacyjne takich starych samochodów. I myślałem, że to będą jakieś takie grzmoty przedwojenne i tak dalej, ale okazało się, że nie, że była duża część samochodów z lat 70., 80. i mówimy tutaj o naprawdę potężnych furach, jak na przykład Ferrari F40, Lotus. Możecie sobie na tych filmikach zobaczyć, jak to wyglądało. Naprawdę samo oglądanie na żywo tych samochodów, które tak naprawdę zdałem tylko i wyłącznie z historyjek turbo, było niesamowitym dla mnie przeżyciem i naprawdę fajnie było zobaczyć na przykład na żywo Lotus Esprit Turbo 111 numerek w serii turbo w gumach do rzucia. Pamiętam do dzisiaj. Było Ferrari Testarossa numer 51 w turbo. Także ja wszystkie te samochody znałem, ale głównie z jednego obrazka, który gdzieś tam na turbo się wylosował. Ale w każdym razie bardzo warto było w mojej opinii się tam udać i zajrzeć, bo naprawdę to nie było, że to był jeden samochód, ale była cała masa fantastycznych samochodów, również polskich, bo też były polskie Wartburg, czy tak jak mówiliśmy z angielskiego Wartburg, był chyba... Nie wiem, czy był ten, znaczy to nie polski już, ale Trabant chyba był, nie wiem, Helmut tak zwany, niemiecki. No i było dużo, naprawdę dużo fajnych rzeczy, było na czym oko zawiesić i warto było się tam udać. Faktycznie, jeżeli byliście na PGA, no to nie odwiedzić targów motoryzacyjnych, duża strata jak dla mnie, według mnie. Dobra, przejdźmy do gier. Niestety targi toczą się swoimi prawami i pomimo, że miałem duże chęci zwiedzenia wszystkiego, pogadania, zagrania w trochę indyków, no nie miałem niestety na tyle czasu, żeby poświęcić wszystkim należytą, znaczy w ogóle poświęcić jakikolwiek czas, bo tak jak mówię, nie miałem za bardzo czasu, także wygrywał ten, kto mnie po prostu gdzieś zaczepił, mówi chodź zagraj w moją grę. I tak było z Backbone Studio, którzy pokazali mi grę System Breakdown. Gra jest na razie we wczesnej alfie, także nie ma tutaj za bardzo, nie oceniajmy jej na razie pod tym kątem, bo dużo się jeszcze może zmienić. Izometryczna strzelanka, gdzie walczymy w jakimś... Nie pamiętam historii, bo nie dostaję informacji. Tam chyba było, że dzieje się w jakiejś komunistycznej chyba Polsce, roboty się zbuntowały, no i my tam strzelamy, walczymy z nimi. Temat był dosyć ciekawy, gra w sumie taki, no mówię, izometryczny shooter, przypominał mi troszkę Dead Nation. Z PlayStation 3 grałem w Dead Nation, gdzie było zombie, natomiast tutaj takim featurem było to, że niektóre roboty można było pokonać wykonując finishera w momencie, kiedy one stanęły i migały, czy tam podświetlały się na żółto, wtedy można było przez nie jakby przeniknąć i je załatwić. Ta gra nawet spoko, fajnie się w to grało. Widać, że jeszcze gra potrzebuje jakieś sporo udogodnień, na przykład to, że nie było celownika i zamiast celownika strzelało się kursorem myszki, co było dosyć męczące, ale myślę, że chłopaki jeszcze troszkę nad tym popracują i coś tam ciekawego z tego jeszcze będzie. Drugą grą, którą miałem okazję, to z Krzysiem z CD Action, żeśmy sobie poszli, zagraliśmy sobie w dwójkę Ghost Runnera. To jest to demko, które było podobno na Steamie. Ja w to demo nie grałem,
bo ja nie przepadam za graniem w dema przed premierą, natomiast no, na targach namówili mnie, żebym usiadł i zagrał. I powiem Wam, no, większość z Was pewnie już grała w demo, także wiecie, ale ci, co nie grali, jeżeli są tacy, naprawdę szykuje się solidny tytuł, mi się to świetnie grało. Jest gra, wydaje mi się, troszkę prostsza niż część pierwsza, dzięki temu, że dodano możliwość blokowania, no ale naprawdę świetnie się w to grało. No i oczywiście fantastyczny poziom z motorem, których, jak podejrzewam, będzie jeszcze w grze kilka. No świetnie się zapowiada Ghost Runner 2. Ja już powiem Wam, że szczerze mówiąc czekam i chętnie zagram i chętnie dla Was zrecenzuję drugą część Ghost Runnera, bo zapowiada się naprawdę świetny tytuł. No, to tyle jeżeli chodzi o targi. Oczywiście był cosplay, no to jeszcze wspomnę, jeżeli nie mieliście okazji, no to w przyszłym roku zapraszam Was na PGA. Naprawdę fajne te targi, fajnie to się wszystko rozwija i jest ok i mam nadzieję, że z roku na rok będzie lepiej. Dobra, przejdźmy do informacji z tegoż tygodnia poprzedniego w zasadzie, który był. Zapowiedziano, odświeżono, znaczy już wcześniej zapowiadano, ale to troszkę jakby to powróciło, odświeżoną wersję Kingpina. Powiem tak, jest to bardzo leniwy port. Mam wrażenie, że jedyne co zrobiono, to jakoś podbito te tekstury i wszystko, cała reszta pozostała. Jest to w ogóle ciekawe, bo Kingpin miał ten problem, które gry z PlayStation miały na początku, czyli brak obsługi liczb zmiennoprzecinkowych i tutaj mamy tak zwane pływające tekstury, to znaczy piksele czy też wierzchołki, bo wielokątów nie przeskakują o jeden, tylko jakby tak pływają i przez to widać, że cała gra, czy też tekstury na postaciach pływają. To było dosyć znamienne w tamtym czasie i no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj można by było to poprawić, ale ponieważ jest to mega leniwy port, który, no powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, czy no jest to biedne, no to nawet tego nie poprawili, tak? Natomiast no jest troszkę podbita rozdzielczość. W ogóle mała ciekawostka, Kingpin jest grą, w której każdy przeciwnik, dosłownie każdy przeciwnik ma inną teksturę. Kiedyś sam to sprawdzałem. Nie jest tak, że przeciwnicy się powtarzają, jak na przykład nie wiem, w Doomie, tylko każdy z przeciwników ma inną teksturę. Mała ciekawostka, tak jak sprawdzałem to, bo kiedyś wyciągnąłem wszystkie tekstury z Kingpina i faktycznie każda jedna postać ma inną teksturę. Mała ciekawostka. Natomiast uważam, że Kingpin Reloaded, no powiedzmy sobie szczerze, jest dobrym, jeżeli chcecie sprawdzić sobie dzisiaj tą grę, chociaż ona już jest mocno archaiczna, a dla osób, które pamiętają klasyk, polecam zagrać jednak w klasyk, bo tutaj niestety nie przyłożyło się to studio zbyt bardzo do przygotowania tej gry i wygląda to no biednie. Mogłoby wyglądać o wiele lepiej, tak? Mogłoby wyglądać o wiele lepiej. Wreszcie doczekaliśmy się, słuchajcie, bardziej rozbudowanego trailera gry Alters, czyli kolejnego tytułu od 11-bit Studios. Na początku było to bardzo takie tajemnicze. Ta gra nadal jest tajemnicza, wydaje mi się, ale pokazano fragmenty gameplay, czyli wcielamy się w Iana, który ma wiele swoich jakby iteracji, znaczy klonów, może tak, nie iteracji, klonów. I każdy z nich może zajmować się czym innym. Przynajmniej tak wnioskuję z tego z trailera, że jeden może być inżynierem, drugi zajmować się, nie wiem, eksploracją i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie będzie to polegało na tym, że stworzone przez nas postacie będą klony, będą eksplorować i rozwikłać, będą próbowały rozwikłać tam tajemnice planety, na której się znaleźli. Pokazano króciutkie fragmenty eksploracji, które troszkę mi wyglądają, słuchajcie, jak Death Stranding, poruszanie się, tak mi trochę to wygląda, jak Death Stranding, budowanie różnych rzeczy, bardzo mi tak, miałem tutaj vibe Death Stranding, ale no powiedzmy sobie szczerze, 11-bit dostarcza tytuły, które są naprawdę spoko i myślę, że w tym wypadku możemy śmiało założyć, że i Frostpunk 2 i The Alters to będą tytuły, które naprawdę będą dobrymi, nowymi markami. Znaczy Frostpunk nie nowy, no ale Alters będzie nową, bardzo dobrą marką studia. Zapowiedziano kolejną ciekawą rzecz, mianowicie współpracę CD Projekt z Anonymous Content nad stworzeniem prawdopodobnie serialu lub filmu na motywach cyberpunka, czy też dziejącym się w świecie cyberpunka. No jest to ciekawe, bo w sumie Anonymous Content, przypomnę,
produkowało chociażby Mr. Robot i True Detective. Także jest to taka, powiedzmy, firma, która robi dobre seriale. Nie wiadomo, czy to będzie serial, czy to będzie film. Na razie zapowiedziano współpracę. Natomiast podejrzewam, że po popularności Cyberpunk Edge Runners, czyli tej kreskówki, mangi, nie wiem jak to nazwać, pokazano, że jest pomysł, jest jakiś potencjał w tym, żeby zrobić film z aktorami i właśnie za to wszyscy się za to teraz Anonymous Content się weźmie i miejmy nadzieję, że dostaniemy bardzo fajny serial w gatunku, czy też cyberpunkowym. Dobra, wprowadzam tutaj teraz nowy rozdział mojego NR-Flasha. Otóż będę jeszcze wspominał o jakimś filmie, który oglądałem w zeszłym tygodniu. No jeżeli będzie to dobry film, no to będę polecał, ale jeżeli będzie kiepski, no to też Wam powiem, że kiepski. Natomiast będę omawiał króciutko, minutę max, na temat filmu, jaki oglądałem ostatnio, jaki mi się podobał. Ostatnio oglądaliśmy z Mariolą na Netflixie film God. W bardzo dobrej obsadzie Benicio del Toro, Alicia Silverstone i Justin Timberlake. Bardzo mroczny taki thriller, kryminał, w którym Benicio del Toro wciela się w detektywa, który próbuje rozwikłać zabójstwo agentki nieruchomości. Film jest o tyle fajny, że jest bardzo powolny. To nie każdemu przypadnie do gustu, ale jest filmem bardzo powolnym, bardzo takim klimatycznym i mi się to podobało. Mi się to podobało bardzo, chociaż tak jak mówię, jeżeli ktoś się spodziewa akcji, strzelania rodem z, nie wiem, z Bad Boysów, no to tutaj może się zawieść. Bardzo przypominał mi właśnie serial True Crimes, czyli serial, w którym też się ta akcja powoli dzieje i tutaj też wydaje się, że to właśnie było troszkę inspirowany właśnie True Crimes. Natomiast bardzo fajny klimat, taki mroczny i wprowadzający dużo wątków, które próbujemy sami rozwikłać i całość prowadzi do jakby zaskakującego finału, ale naprawdę dobrze mi się to oglądało i jak najbardziej mogę polecić, jeszcze raz powtórzę, film się nazywa God. Bardzo mi się podobało, aczkolwiek no mówię, to specyficzny tytuł, nie wszystkim przypadnie on do gustu. Dobra, co nowego u mnie? Zapowiedziałem, że niedługo pojawi się Zagrajmy w Krapa. Pokażę Wam z jakiej gry, aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze z tej gry, bo mam jeszcze jednego krapa już skończonego, natomiast zobaczcie, co mam. Jest ostatnia misja Mortal Kombat Special Forces z Jaxem. Straszny syf. Miałem okazję kiedyś zagrać, ale nigdy nie skończyłem, także będę musiał się mocno zaprzeć nogami tutaj o ścianę, żeby to ukończyć, ale postaram się oczywiście to dla Was przegrać i zrobić materiał do Zagrajmy w Krapa. Dobra, co w tym tygodniu? Troszkę mi nie wypaliły plany z zeszłego tygodnia, z tego względu, że wjechało mi to PGA i nie dałem rady. Natomiast chciałbym na środę przygotować dla Was recenzję Assassin's Creed Mirage. Opinie są różne. Ja uważam, że Assassin's Creed Mirage, to co mówiłem wcześniej, powrót do korzeni, jest to dobry Assassin's Creed. Niekoniecznie musi to być super gra, ale jest to dobry Assassin's Creed, który nawiązuje do założeń z pierwszej części. Wiele osób mówi, że to jest kiepska gra, bo przyrównują to do Valhalli, ale Ubisoft zapowiadał, że to będzie mniejszy tytuł i bardziej skupiony na samym korze serii Assassin's Creed i to w mojej opinii wyszło i tak jest. Na tyle mi się gra spodobała, że robię ją na 100%. Dzisiaj prawdopodobnie ją skończę. Nie chciałby mi się grać, gdyby mi gra się nie podobała, to pewnie bym na 100% nie skończył. A wszystkie znajdźki ogarniam, wszystkie zadania poboczne, także będę miał na pewno bardzo dobrze wyrobione zdanie na temat Mirage'a i uważam, że tytuł wyszedł dobry, niewybitny, ale dobry i na pewno ta gra stanie u mnie na półce. Zresztą jak w recenzji pokażę, znaczy nie wiem czy dojdzie, jak pokażę to pokażę, że sobie też musiałem sprawić tego Mirage'a. W każdym razie to podejrzewam, że pojawi się środa. Jeżeli się nie uda w środę, no to pewnie w czwartek muszę mieć jeszcze chwilę, żeby tą recenzję oczywiście przygotować. Miał być w sobotę Księga Sztosów i powiem Wam, nagrywałem, przyznaję się, nagrałem, ale spieprzyły mi się gameplaye i okazało się, że z każdego gameplayu, bo ja nagrywam to z emulatora, nie wiem, coś się stało i nagrała się pierwsza sekunda i potem sam dźwięk i tylko stop klatka i każdy jeden gameplay mi się tak nagrał.
dlatego musiałem troszkę zmienić sposób nagrywania, przerzucić to na OBS-a i mam nadzieję, że teraz będzie dobrze, więc chciałbym to w tym tygodniu też Księgę Sztosów, no muszę jeszcze raz nagrać całość od nowa, ale mam nadzieję, że się to uda. I jeżeli się uda, to taki materiał pewnie gdzieś tam na sobotę wrzucę. No i oczywiście zostały mi te dwie konsolki do zrobienia, Logitech i Anbernic, i coś na pewno pojawi się w niedzielę. Prawdopodobnie zrobię na niedzielę chyba Anbernika, bo chyba Logitech nawet wolał, żeby to było gdzieś w połowie miesiąca, więc Logitech, jeszcze nie wiem, nie mówię na 100%, jakoś to tam będzie. Wielu czeka na recenzję Spidermana 2, ale embargo schodzi w poniedziałek o 16 i o tej godzinie zobaczycie Spidermana. Mam go ukończonego na 100%. Wszystko przeszedłem, co było możliwe, wszystko odblokowałem, także jestem też już przygotowany do zrobienia recenzji, ale to dopiero w przyszłym tygodniu 16. Widzę, że w piątek wychodzi Red Dead Redemption remake w wersji pudełkowej. Zastanawiam się, czy się za to brać. Zobaczę. Znaczy nie będę robił recenzji, ale w sumie tak może dla sportu bym sobie pograł. Na razie, jak widzicie, jestem na... nie mam nic na kupce wstydu, wszystko jest skończone. Natomiast w przyszłym tygodniu pojawi się w czwartek Seventh Guest VR. Wiem, że to jest gra niszowa i niewiele osób zainteresuje, ale mnie to interesuje z tego powodu, że była to jedna z pierwszych gier wydanych na płytach CD, tak bardziej ogólnodostępnych. Na tyle była dobra, że była dodawana do każdego czytnika CD-ROM. No i teraz mamy remake tak naprawdę. To nie jest żaden remaster, żaden port, tylko remake z nowymi cutscenkami przeniesiony na VR. Także jestem mega ciekawy tej gry i będę na pewno coś chciał z tego zrobić. Dobra, tak się mniej więcej przedstawia ten tydzień. Długi odcinek, ale też podejrzewam, że wiele osób chciało, żebym wypowiedział się na temat filmu Konopskiego, moje takie przemyślenia. Nie, moje odnośnie takie szersze przemyślenia na temat całej tej afery to mogliście obejrzeć w tym ukrytym filmie, który możecie znaleźć na Energikowcach. Film jest ustawiony na niepubliczny, nie ma oznaczeń, także jak ktoś chce, to jeszcze on tam gdzieś na Energikowcach wisi. Ja pewnie go z czasem niestety skasuję, bo troszkę nie wnosi on nic nowego i to jest takie powielanie informacji, które już usłyszałem i jakby takie troszkę moje przemyślenia, ale uważam, że te wszystkie filmy o tym filmie, o Konopskiego czy tam Wardęgi nie wnoszą zupełnie nic nowego, bo bazują na faktach, które wszyscy już znają. Dobra, nie przedłużając, tak to mniej więcej wygląda. No i cóż, zapraszam, miał być stream, no ale stream nie wypalił, bo mnie nie było w weekend, także też niestety się to nie udało. Może w tym tygodniu. Mam nadzieję, że ta choroba wreszcie minie, bo powiem Wam, że jest masakra w ogóle, ale staramy się z żoną jakoś leczyć, więc jeżeli nam się uda, no to może w weekend. Cały czas stoi ten NES, patrzy na mnie tutaj złym okiem, kiedy go odpalę na streamie i pogramy w te wszystkie fantastyczne gierki na dyskietkach i na kartridżach i mam nadzieję, że może w tym tygodniu wreszcie się to uda. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.